Zapraszam na film mabikom.pl. Witam. Od dziś zaczynamy ozdoby wielkanocne. Dziś pokażę Wam, jak wykonać jajko, które ma 8 cm. Wzór na nie składa się z 12 rzędów. Jajko wykonane jest w całości, więc nie ma konieczności łączenia dwóch połówek. I jajko jest do usztywnienia na balonie, tak jak usztywniliśmy wcześniej bombki. Zapraszam do wspólnego szydełkowania. Do wykonania tego jajka użyję szydełka 1,5 oraz kordonka TEK 180. Zaczynamy od pętelki. I 8 oczek łańcuszka. Zamykamy w kółeczko oczkiem ścisłym. Pierwszy rządek zaczynamy od 4 oczek łańcuszka na słupek podwójnie nawinięty i oczka łańcuszka na łuk. Następnie będziemy wykonywać 15 słupków podwójnie nawiniętych przedzielonych oczkami łańcuszka, czyli słupek podwójnie nawinięty, oczko łańcuszka, słupek podwójnie nawinięty, oczko łańcuszka. I tak do końca okrążenia, by łącznie z tym pierwszym słupkiem mieć 16 słupków podwójnie nawiniętych. Ostatnie oczko łańcuszka i łączymy się oczkiem ścisłym z pierwszym słupkiem podwójnie nawiniętym, czyli wbijamy się w czwarte oczko. I mamy pierwszy rządek gotowy. Rządek drugi zaczynamy od 5 oczek łańcuszka, które zastąpią nam słupek potrójnie nawinięty, 2 oczka łańcuszka na łuk, następnie słupek potrójnie nawinięty wbity nad słupkiem z poprzedniego rzędu, jeszcze raz, 3-krotnie nabieramy, wbijamy się w słupek i przez 2, przez 2, przez 2 i przez 2, pomiędzy 2 oczka łańcuszka i znów słupek potrójnie nawinięty wbity nad słupkiem i 2 oczka łańcuszka. I ten motyw powtarzamy dookoła. Mamy ostatni słupek potrójnie nawinięty, 2 oczka łańcuszka i oczko ścisłe z pierwszym słupkiem, czyli w 5 oczko. I tak mamy rządek drugi gotowy. Rządek trzeci zaczynamy od 3 oczek łańcuszka na pierwszy słupek, następnie wykonujemy 2 słupki nad łukiem. Słupek nad słupkiem i 2 słupki nad łukiem. Słupek nad łukiem i 2 słupki. Słupek nad słupkiem i 2 słupki nad łukiem. I tą sekwencję powtarzamy do końca rzędu, czyli robimy słupek nad słupkiem i 2 słupki nad łukiem.
Ostatnie 2 słupki nad łukiem i oczko ścisłe z pierwszym słupkiem. Tak zakończyliśmy rządek trzeci naszego jajka. Rząd numer 4 zaczynamy od oczka łańcuszka jako półsłupek, następnie 5 oczek łańcuszka na łuk i półsłupek w trzecie oczko, czyli nad tym dużym słupkiem. Znów 5 oczek łańcuszka, półsłupek, następne trzecie oczko, 5 oczek łańcuszka, i półsłupek w trzecie oczko. Tak powtarzamy do końca rzędu. 5 oczek łańcuszka na łuk i półsłupek w trzecie oczko. Mamy ostatni półsłupek. Zamiast ostatnich 5 oczek łańcuszka robimy 2 oczka łańcuszka i słupek podwójnie nawinięty wbity w pierwsze oczko, które było półsłupkiem. Tak zakończyliśmy rządek czwarty na środku łuku. Rządek piąty zaczynamy od oczka łańcuszka jako półsłupek, a następnie 5 oczek łańcuszka na łuk. Półsłupek pod łukiem, 5 oczek łańcuszka na łuk, półsłupek pod kolejnym łukiem, 5 oczek łańcuszka, półsłupek pod następnym łukiem i tak powtarzamy całe okrążenie. Mamy 5 oczek łańcuszka i półsłupek pod łukiem. A zamiast ostatniego łuku, tak jak w rzędzie poprzednim, robimy 2 oczka łańcuszka i słupek podwójnie nawinięty, wbity w pierwsze oczko, które nam zastępowało półsłupek. Rządek piąty zakończyliśmy na środku łuku. Rządek szósty i siódmy będzie identyczny jak ten piąty, czyli zaczynamy od oczka łańcuszka, 5 oczek łańcuszka na łuk i półsłupek pod łukiem, 5 oczek łańcuszka i półsłupek pod łukiem. Tak robimy do końca okrążenia numer 6. Zamiast ostatniego łuku z 5 oczek łańcuszka wykonujemy 2 oczka łańcuszka i słupek podwójnie nawinięty wbity w pierwsze oczko, tak jak w poprzednich rzędach. I na tym zakończyliśmy rządek szósty. Rządek siódmy jest identyczny jak szósty, czyli zaczynamy od oczka łańcuszka jako półsłupek, 5 oczek łańcuszka na łuk i półsłupek pod łukiem, 5 oczek łańcuszka, półsłupek pod łukiem. Powtarzamy tą sekwencję do końca rzędu.
Mamy ostatni łuk, 2 oczka łańcuszka i słupek podwójnie nawinięty, wbity w pierwsze oczko. Na tym zakończyliśmy rządek numer 7. Rządek 8 zaczynamy od 3 oczek łańcuszka na słupek i 3 oczek łańcuszka na łuk. Słupek nad łukiem i 3 oczka łańcuszka. Słupek nad kolejnym łukiem, 3 oczka łańcuszka. Słupek nad następnym łukiem i 3 oczka łańcuszka. Motyw w tym rzędzie to słupek nad łukiem i 3 oczka łańcuszka. Powtarzamy dookoła. Trzy oczka łańcuszka, słupek nad ostatnim łukiem, 3 oczka łańcuszka i oczko ścisłe w pierwszy słupek. Na tym zakończyliśmy rządek 8. Rządek 9 zaczynamy od 3 oczek łańcuszka na słupek i 2 słupków pod łukiem. Następnie słupek nad słupkiem i 2 słupki nad łukiem. Słupek nad słupkiem i 2 słupki nad łukiem. I to jest nasz motyw do powtórzenia w tym rzędzie. Słupek nad słupkiem i 2 słupki nad łukiem. Ostatnie 2 słupki nad łukiem i oczko ścisłe w pierwszy słupek. Tak mamy skończony rządek 9. Rząd 10 zaczynamy od 5 oczek łańcuszka jako słupek podwójnie nawinięty, następnie 2 oczka łańcuszka na łuk, słupek podwójnie nawinięty w trzecie oczko, dwa oczka łańcuszka, słupek podwójnie nawinięty w trzecie oczko, i 2 oczka łańcuszka. Tak powtarzamy do końca rzędu. Słupek podwójnie nawinięty w trzecie oczko, a pomiędzy 2 oczka łańcuszka. Ostatnie 2 oczka łańcuszka i łączymy się oczkiem ścisłym z pierwszym słupkiem podwójnie nawiniętym. Tak zakończyliśmy rządek 10. Rządek 11 zaczynamy od przejścia na środek łuku, zatem oczko ścisłe pod łukiem i drugie oczko ścisłe na łuku. Jesteśmy na środku, wykonujemy 3 oczka łańcuszka
na słupek i oczko łańcuszka na łuk. Słupek nad łukiem następnym i oczko łańcuszka. Słupek nad następnym łukiem, oczko łańcuszka. Słupek nad kolejnym łukiem, oczko łańcuszka i tak do końca okrążenia. Słupek nad łukiem, pomiędzy oczko łańcuszka. Ostatni słupek, oczko łańcuszka i łączymy się oczkiem ścisłym z pierwszym słupkiem. Tak prezentuje nam się jajko po rzędach 11. Został już nam tylko ostatni 12 rząd. Dwunasty rząd zaczynamy od przejścia na łuk, zatem robimy oczko ścisłe, następnie 3 oczka łańcuszka na słupek, słupek podwójnie nawinięty, wbity nad następnym łukiem. Następnie będziemy wykonywać po 2 słupki podwójnie nawinięte, połączone górą, z tym, że pierwszy z nich będziemy wbijać pod jeden łuk, a drugi pod kolejny łuk. Czyli dwukrotnie nabieramy nitkę na szydełko, wbijamy się pod kolejnym łukiem, przerabiamy przez 2 i przez 2, zostawiając 2 oczka. Dwukrotnie nabieramy nitkę, wbijamy się pod następny łuk, przez 2, mamy 3 nitki, przerabiamy przez wszystkie 3. Przechodzimy pod następne 2 łuki, znów dwukrotnie nabieramy, wbijamy się pod pierwszy z nich, przez 2 i przez 2. Dwukrotnie nabieramy, wbijamy się pod następny, przez 2 i przez wszystkie 3 nitki razem. I tak do końca okrążenia. Mamy tu już ostatnie 2 słupki i łączymy się oczkiem ścisłym z pierwszą parą. I tak zakończyliśmy jajko. Odcinamy nitkę i jajko jest gotowe. Pokażę Wam jeszcze, jak wygląda po nadmuchaniu. Najlepiej do jajek używać balonów wodnych, wtedy od razu mają dmuchamy. Najlepiej użyć balonów wodnych, wtedy od razu mają owalny kształt i nie trzeba będzie kombinować ze zwykłymi balonami. I jajko, które wykonaliśmy po 12 rzędach, wygląda następująco. Dziękuję i zapraszam na inne odsłony ozdób wielkanocnych.